Posadzka żywiczna w biurze i domu. Wykończenie posadzki za pomocą nawierzchni żywicznych pozwala uzyskać jednolite, estetyczne wykończenie o industrialnym charakterze. Podczas filmu przedstawiamy kolejne etapy wykonania posadzki żywicznej w obiekcie użyteczności publicznej. To znaczy przygotowanie podłoża, wyrównanie posadzki, gruntowanie, aplikację wysoko wytrzymałej nawierzchni żywicznej oraz ostateczne zabezpieczenie za pomocą lakieru poliuretanowego. Uwaga! Żywice, które wykorzystujemy na filmie, to produkty dwuskładnikowe. W związku z tym przed użyciem należy je połączyć, dodając aktywator do bazy, a następnie mieszając mechanicznie przez 2 do 5 minut, aż do uzyskania jednorodnej masy. Przygotowanie podłoża. Aby przygotować betonowe podłoże do aplikacji żywicy lub wylewek samopoziomujących, należy dobrze je zeszlifować, najlepiej przy użyciu szlifierki wyposażonej w głowicę do betonu. Dzięki szlifowaniu pozbywamy się luźnych elementów podłoża, mleczka cementowego, otwieramy pory w posadzce. Jeżeli wymagane jest zerwanie starych powłok żywicznych lub dogłębne szlifowanie betonu, konieczne jest zastosowanie sprzętu z tarczami diamentowymi. Następnie powierzchnię należy odpylić. Przed aplikacją podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i stabilne. Aplikacja wylewki samopoziomującej. Wyrównanie posadzki betonowej za pomocą żywic wiąże się z wysokim kosztem. W związku z powyższym, w przypadku renowacji posadzek, do wyrównania z reguły stosuje się cementowe masy samopoziomujące. Umożliwiają one ekonomiczne wygładzenie nierówności i uzyskanie gładkiej, estetycznej powierzchni. Posiadają przy tym bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną, odpowiednią dla użytku w halach z ruchem wózków widłowych. W pierwszym kroku podłoże gruntujemy za pomocą odpowiedniego podkładu. Następnie wylewamy masę na zagruntowane podłoże i równomiernie rozprowadzamy za pomocą gładkiej kielni lub odpowiedniej rakli. Właściwości rozlewne masy należy poprawić poprzez jej odpowietrzenie za pomocą kolczastego wałka odpowietrzającego. W przypadku większości cementowych mas samopoziomujących należy odczekać 24 godziny na każdy 1 mm grubości wylanej masy przed aplikacją powłok żywicznych. W tym czasie masa wysycha, woda odparowuje. Uwaga! Przed aplikacją żywicy wylewkę samopoziomującą należy zeszlifować. Aplikacja podkładu Dump Shield. Aby zapewnić dobrą przyczepność nawierzchni żywicznej, należy zagruntować posadzkę. W tym celu użyto podkładu Dump Shield, który doskonale przywiera do gładkich, zwartych podłoży jak cementowe wylewki samopoziomujące. Dodatkowo może być stosowany na podłoża wilgotne, co z kolei przyspiesza wykonanie prac. Czas stosowania podkładu po wymieszaniu to 20 do 30 minut przy temperaturze 20 stopni Celsjusza. Po upływie tego czasu podkład nie nadaje się do użycia. W razie potrzeby należy podzielić składniki na kilka porcji, aby zdążyć wykorzystać cały produkt. Dump Shield należy aplikować przy użyciu wałka. Wydajność produktu to 4 m² z kilograma przy jednej warstwie. Aplikacja nawierzchni epoksydowej Proflor Plus. Do prac na tym filmie używamy powłoki epoksydowej Proflor Plus. Jest to bezrozpuszczalnikowa żywica charakteryzująca się wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną. Tworzy grubą powłokę 200 mikrometrów przy aplikacji jednej warstwy za pomocą wałka. Produkt posiada bardzo dobre właściwości rozlewne oraz jest łatwy w aplikacji. Nie tworzy smug, dzięki czemu przy nakładaniu wałkiem możliwe jest uzyskanie estetycznego wykończenia w rozsądnej cenie. Proflor Plus należy aplikować po minimum 16 godzinach, ale przed upływem 48 godzin po nałożeniu podkładu Dump Shield. Przed użyciem należy połączyć składniki produktu, a następnie dokładnie je wymieszać. Czas stosowania po wymieszaniu to 20 do 30 minut przy temperaturze 20 stopni Celsjusza. Po upływie tego czasu żywica nie nadaje się do użycia, nawet jeśli da się nią jeszcze malować. Proflor Plus należy aplikować przy użyciu pędzla lub wałka.
Wydajność produktu to 4 m² z kilograma przy jednej warstwie. Taka ilość nawierzchni nałożona równomiernie z reguły zapewnia pokrycie kolorem. Proflor Plus tworzy wykończenie w wysokim połysku i może być stosowany jako ostateczna warstwa. Należy jednak pamiętać, że żywice epoksydowe będą z czasem matowieć czy też rysować się pod wpływem ruchu pieszego, piasku pod podeszwami oraz stosowania krzeseł biurowych. Zmatowienie i powstanie zarysowań to naturalny proces w trakcie użytkowania powłoki żywicznej. W przypadku aplikacji żywicy jako powłoki dekoracyjnej sugerujemy wykończenie całości dodatkowo bezbarwnym lakierem poliuretanowym Hydrograph High Performance. Lakier dostępny jest w 3 wykończeniach: połysk, satyna i mat. Dodatkowa warstwa lakieru podnosi odporność na ścieranie powłoki, a pierwsze rysy powstają w warstwie bezbarwnej lakieru, co jest mniej widoczne niż zarysowania kolorowej żywicy. Aplikacja lakieru wykończeniowego Hydrograph HP. Pokrycie posadzki 1 lub 2 warstwami lakieru poliuretanowego Hydrograph HP zapewnia zwiększoną odporność na zarysowania oraz promienie UV. Przed użyciem należy pamiętać o dokładnym połączeniu obu składników. Po wymieszaniu lakier należy zużyć w 2 godziny. Po tym czasie od wymieszania Hydrograph HP nie nadaje się do użycia. W razie potrzeby można podzielić puszkę na 2 lub 3 części, aby zdążyć wykorzystać cały materiał. Na puszkach podany jest stosunek wagowy aktywatora do bazy. Z reguły 1 warstwa lakieru jest wystarczająca. Można nałożyć 2 warstwy celem wzmocnienia systemu. Równomierne rozłożenie lakieru nie jest zadaniem najłatwiejszym. W związku z tym przedstawiamy kilka rad. Aplikacji można dokonywać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Przy aplikacji lakieru wałkiem mogą powstać drobne smugi. Efekt ten po dłuższym czasie będzie mniej widoczny, gdyż na podłodze powierzchnia ulega zmatowieniu. Dla najlepszego efektu estetycznego sugerujemy aplikację lakieru za pomocą natrysku. Aby zapobiegać smugom, dodatkowo zalecamy trzymać się wydajności 8 m² z litra. Proponujemy również unikania aplikacji w warunkach szybkiego schnięcia. Przy nakładaniu Hydrograph HP można rozcieńczyć do 10% wodą. Rozcieńczenie ułatwia aplikację i zapobiega nakładaniu zbyt grubych powłok. Uwaga! Hydrograph HP jest wodorozcieńczalny i praktycznie bezzapachowy podczas aplikacji wałkiem lub pędzlem. Jednak w przypadku aplikacji przez natrysk mogą uwalniać się szkodliwe substancje. W związku z powyższym, podczas aplikacji lakieru za pomocą natrysku należy stosować maskę ochronną. Proponujemy jednak zlecenie tej pracy profesjonalistom. Czas schnięcia i użytkowanie. Po upływie 24 godzin od aplikacji ostatniej warstwy powłoka jest odporna na lekki ruch pieszy. Po 72 godzinach uzyskujemy pełną odporność mechaniczną. Pełna odporność chemiczna następuje po 7 dniach. Po tym czasie można stosować na posadzkę wodę i środki myjące. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.